za te zbrodnie byli odpowiedzialni Hitler, Göring, Himmler i ten wąski krąg. On został już rozliczony, część popełniła samobójstwo i tak naprawdę to już jest Siga Justiz, jak mówiono, czyli sprawiedliwość zwycięzców, że to nie jest dążenie do sprawiedliwości, tylko rewanż. I jak popatrzymy na relacje i reakcje różnych kręgów społecznych w Niemczech, zaraz po II wojnie światowej, to ze zdziwieniem na przykład stwierdzimy pewien ekumenizm, bo właściwie o Siga Justiz, to znaczy o tej tak zwanej sprawiedliwości zwycięzców, mówią i kościoły protestanckie, i hierarchowie katoliccy, no a do tego dołączają się tak zwani zwykli Niemcy. Tylko tak naprawdę żadnej osądzenia przez zwycięzców, tak, nie było. Września 1939. W Polsce panuje chaos. Mościcki wydał odezwę do narodu polskiego, w której zaklina się na honor. To nam się podoba. Najpierw zwiać za granicę, a potem rozprawiać o honorze. Winkler zajmie się teraz organizacją polskiej gospodarki. To będzie ogromna praca. Najpierw powinno się wszystko przekształcić w niemiecką własność państwową, a potem zobaczymy. Winkler jest w tych sprawach uznanym fachowcem. Führer przemawia z Gdańska na falach wszystkich rozgłośni. Świetny odbiór. W swoim przemówieniu Führer omawia raz jeszcze genezę konfliktu z Polską, ostro piętnując Anglię, przedstawia swoje akcje dyplomatyczne i propagandowe, gotowość do pokoju, ale też zdecydowanie wypowiada się w kwestii wojny. Nigdy nie kapitulować, fryderycjańskie Niemcy. Wspaniałe przemówienie wstrząśnie całym narodem, wywrze głębokie wrażenie na świecie. 21 września 1939. Wczoraj studiowanie raportów o nastrojach społecznych. W kraju znakomite. Nie ma wyraźnych czynników kryzysowych, wszyscy pozostają w oczekiwaniu. Silna wrogość wobec Anglii i niemal sympatia dla Francji. Sytuacja militarna tak się aktualnie przedstawia. Znacznie ponad 100 000 nowych jeńców. Kampania w Polsce praktycznie zakończona. Trwają jeszcze tylko walki o Warszawę i Modlin. Nasze straty są względnie bardzo małe. 2000 zabitych i około 13 000 rannych. I za tę cenę został zdruzgotany 33-milionowy naród. Fragment dzienników Józefa Goebbelsa. Gdy mowa o niemieckim zadośćuczynieniu za zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, to można powiedzieć, że mówimy o czymś, czego nie ma tak naprawdę. Albo tylko jest fantomowo, jako zjawisko pewne, ale nie ma właściwie takiego odniesienia materialnego już całkiem dosłownie, bo to zadośćuczynienie, o którym spróbujemy tutaj parę słów powiedzieć, należy rozpatrywać w ścisłym związku z innym aspektem, który też nie zaistniał w Niemczech po II wojnie światowej, to znaczy z takim porządnym rozliczeniem się ze zbrodniami i rozliczeniem zbrodniarzy za czyny popełnione w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich. Tego właściwie nie było. Ja powiem więcej, te sprawy, sprawa skutków II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich de facto nie została nigdy zamknięta. To jest pewien paradoks, z którego nie zdajemy sobie sprawy, ale my z Niemcami nie podpisaliśmy traktatu pokojowego
ani dokumentu, który miałby tego rodzaju charakter, i ten dokument zamykałby wszystkie kwestie związane ze skutkami wojny na stosunki dwustronne, w efekcie czego te kwestie, o czym się mało wie, po dziś dzień są kwestiami otwartymi. Dlaczego tak się stało? Bo warto na to zwrócić uwagę, że to się stało za sprawą polityki niemieckiej. Helmut Kohl w latach 80., w ogóle niemiecka elita polityczna w latach 80., kiedy już to zjednoczenie i zmiana porządku zimnowojennego zaczęła być na agendzie polityki europejskiej, i to na to mamy wiele dokumentów i wiele dokumentów źródłowych, mówił wyraźnie partnerom i sowieckim wówczas, tak i amerykańskim, że my się nigdy nie zgodzimy na zawarcie quasi-traktatu pokojowego, takiego spóźnionego, ale jednak, właśnie dlatego, że trzeba byłoby uregulować kwestie zadośćuczynienia i kwestie reparacji. Niestety mocarstwa się na to zgodziły. Tak, ale z drugiej strony już oprócz tej płaszczyzny traktatowej związanej z prawem międzynarodowym, mamy też taką płaszczyznę czy kontekst wprost odnoszący się do, trzeba by powiedzieć, niemieckiej kultury politycznej po II wojnie światowej, która została zdominowana, można powiedzieć, przez taki wyraz jak wypieranie pamięci, czy też niechęć do rozliczania tak na serio i systemowo zbrodniarzy odpowiedzialnych za te straszne rzeczy, które działy się na ziemiach polskich po 1 września 1939 roku. Dość wspomnieć, że na przykład bardzo szybko w Niemczech Zachodnich, czyli w Republice Federalnej Niemiec, tej powstałej w 1949 roku, upowszechnia się taka oto wizja tak zwanych rozliczeń, że za te zbrodnie byli odpowiedzialni Hitler, Göring, Himmler i ten wąski krąg, on został już rozliczony, część popełniła samobójstwo i tak naprawdę to już jest Siegerjustiz, jak mówiono, czyli sprawiedliwość zwycięzców, że to nie jest dążenie do sprawiedliwości, tylko rewanż. I jak popatrzymy na relacje i reakcje różnych kręgów społecznych w Niemczech, zaraz po II wojnie światowej, to ze zdziwieniem na przykład stwierdzimy pewien ekumenizm, bo właściwie o Siegerjustiz, to znaczy o tej tak zwanej sprawiedliwości zwycięzców, mówią i kościoły protestanckie, i hierarchowie katoliccy, a do tego dołączają się tak zwani zwykli Niemcy. Tylko tak naprawdę żadnej osądzenia przez zwycięzców nie było. Z wyjątkiem tych serii procesów norymberskich. Ale to rzeczywiście osądzono tylko tę górkę nazistowską, tych głównych liderów, a wykonawców zbrodni, a przecież tych wykonawców były nie setki, nie tysiące, ja powiem więcej, nie dziesiątki tysięcy, co najmniej setki tysięcy i miliony, a to oznacza, że Niemcy mieli świadomość tego, co się działo, poszczególnie to, co się działo na wschodzie. Wykonawcy nie ponieśli prawie żadnej kary. Ja spotkałem się z takimi danymi, że w obozach koncentracyjnych, załogi obozów koncentracyjnych zostały osądzone w 3 do 4% członków tych załóg obozów koncentracyjnych. Wyjątkiem, i to wyjątkowym wyjątkiem, że tak bardzo nieładnie powiem, była załoga Oświęcimia, gdzie przed sądem stanęło około 10%. Ale to jeśli idzie właśnie o tą najgorszą kategorię tych zbrodniarzy z SS, to tak naprawdę ukarano, czy w ogóle stanęli przed sądem, bo część stanęła przed sądem, została uniewinniona. Ukarano tylko małe kilka procent. Tak, przykład chyba najbardziej znany, o którym też już mówiliśmy, Reinefard, kat Woli w 1944 roku, który robił karierę polityczną w Szlezwiku-Holsztynie i umarł we własnym domu, we własnym łóżku, zupełnie niepokojony przez wymiar sprawiedliwości
Niemiec. No jak w tej sytuacji mówić o zadośćuczynieniu? Zadośćuczynienie dla polskich obywateli w wyniku prześladowań w czasie II wojny światowej, w wyniku tego, co Niemcy zrobili w Polsce na terenach okupowanych Polakom, obywatelom polskich różnych narodowości, to temat dosyć ciężki, obciążający przez wiele dziesięcioleci, a częściowo i nawet dzisiaj stosunki polsko-niemieckie. Większość ludzi, którzy przeżyli wojnę, wrócili do Polski albo wyemigrowali do innych krajów na całym świecie, najczęściej nie doczekało się ze strony Niemców zadośćuczynienia za prześladowania, za uwięzienie, za deportację do pracy przymusowej. Pierwsze większe gesty takiego zadośćuczynienia dopiero pojawiły się w latach 90., czyli po przemianach politycznych w naszej części Europy, po demokratyzacji Polski, po zjednoczeniu Niemiec. Wówczas w naszym kraju żyło jeszcze blisko 800 000 osób poszkodowanych przez III Rzeszę i wówczas na podstawie porozumienia między rządem mazowieckiego i rządem Kohla została utworzona Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i głównym zadaniem tej fundacji była wypłata świadczeń humanitarnych dla jeszcze żyjących ofiar III Rzeszy, a było w naszym kraju tych ludzi ponad 700 000. Były to niewielkie wypłaty w latach 90., natomiast był to taki symboliczny, pierwszy gest zadośćuczynienia dla większej grupy osób. Oczywiście większość nie odebrało tego jako rzeczywiste odszkodowania. Pod koniec lat 90. toczyły się międzynarodowe negocjacje dotyczące odszkodowania za pracę przymusową i pracę w obozach koncentracyjnych. W wyniku tych negocjacji znowu znaleziono kompromisowe rozwiązanie polityczne. W Niemczech utworzono Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, do której wpłaciło państwo niemieckie i niemieckie przedsiębiorstwa i program wypłat świadczeń finansowych dla robotników przymusowych, więźniów był realizowany właściwie na całym świecie, ale przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. I jeszcze wówczas fundacja przekazała świadczenia w nieco większej wysokości niż w latach 90. dla blisko 500 000 ludzi deportowanych w czasie wojny do Niemiec, tam zaangażowanych do pracy przymusowej właściwie we wszystkich sektorach niemieckiej gospodarki, ludzi, którzy byli więzieni również w obozach koncentracyjnych, gettach i innych miejscach uwięzienia. Z tym zadośćuczynieniem Niemcy nawet niechętnie mówią w ogóle, nie chcą używać słowa zadośćuczynienia, bo ona ma kontekst prawny. Bo musimy też wspomnieć, że pewne kwoty ofiarom państwo niemieckie wypłacało. Tylko to nie było formalno-prawne zadośćuczynienie, tylko to były świadczenia, tak zwane świadczenia ex gratia, czyli świadczenia z łaski. I jak się te kwoty mają do rzeczywistości? Najciekawsze jest, co odkryła szefowa berlińskiego oddziału Pileckiego, Instytutu Pileckiego, Hanna Radziejowska, że te główne, nazwijmy to w cudzysłowie, odszkodowania Niemcy zapłacili obywatelom niemieckim. To jest paradoks. Te środki w głównej mierze zostały skierowane do obywateli niemieckich. Ja tutaj mam dane, to jest około 90 miliardów euro. Poza Niemcami, poza obywatelami niemieckimi, ofiary reżimu nazistowskiego, które nie były Niemcami, otrzymały tylko około 60 miliardów euro, z czego, co ważne jest, Polacy otrzymali 1,5 do 2 miliardów. Przypomnę tylko tyle, że w raporcie Mularczyka wyliczono straty polskie na 1,6 biliona dolarów. Tak więc te sumy, które otrzymali Polacy, w ogóle są
niewspółmierne i nie mają się nijak do tego, co Niemcy robili na terytorium Polski w latach 1939-1945. Ja akurat straciłem część mojej rodziny w czasie II wojny światowej. To dotknęło, powiedzmy, mojego dziadka. I to zostało zlikwidowane w gruncie rzeczy, bo to tak trzeba nazwać, zlikwidowany w październiku 1939 roku, bo to było na Pomorzu, kiedy tam najbardziej brutalna fala tych zabójstw na różnym tle następowała. To się przełożyło bardzo mocno na rodzinę. Stryj mój trafił do obozu koncentracyjnego. Młodsze dzieci wychowywały się właściwie bez ojca. To się wszystko odkłada później całymi latami. Nikt w zasadzie tego nie wyrównał w żaden sposób. I tu nie chodzi o to, że w tym zadośćuczynieniu takim, powiedzmy, gdybyśmy go przekuli na walor finansowy, że ono, powiedzmy, miałoby ten wymiar finansowy, że miałoby to załatwić wszystkie sprawy. Pewnych rzeczy się finansami nie załatwi i tu nie chodzi o to, że ten czy drugi członek tej czy innej rodziny byłby wyciągnął rękę i na, powiedzmy, nieszczęściu, powiedzmy, swoich przodków próbowałby zarobić jakieś pieniądze. To nawet nie o to chodzi. Ale gdybyśmy potraktowali nas jako pewnego rodzaju zbiorowość, straty, które dotknęły tej zbiorowości, której w gruncie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, no, po zaborach ledwie co odbudowano troszeczkę. Nie scalono wszystkiego dobrze. W gruncie rzeczy wskutek wojny zostaliśmy zniszczeni, zdziesiątkowani. Żadnej pomocy typu plan Marshalla nie dostaliśmy. Sowieci przez następne lata wyciągali ile się dało. I w zasadzie jeszcze coś żeśmy odtworzyli, zbudowali. To widać było wyraźnie, ale jakim to wysiłkiem. Inni tego nie doświadczyli. Być może to dążenie do Polski, do reparacji, do uzyskania reparacji nie jest wcale czymś takim lekkomyślnym, jakąś fanfaronadą. Może to jest rzeczywiście jakiś wyraz politycznego realizmu, bo w ten sposób Niemcom wytrąca się instrument ewentualnego nacisku na Polskę w innych sprawach. No, ja bym powiedział, że zbrodnia, za którą ktoś nie ponosi kary, taka zbrodnia nie ukarana, no to jest zachętą do popełniania kolejnych zbrodni. Jeśli my chcemy wyciągnąć jakieś wnioski historyczne, jeśli historia ma nam służyć do tego, żebyśmy nie popełniali błędów, to najlepiej jest tak, żeby zbrodniarz był ukarany. No, bezkarność prowokuje, tak? Nie tylko zbrodniarza, ale tych, którzy chcieliby go naśladować. Czyli jeśli chcielibyśmy, żeby hasło nigdy więcej wojny się ziściło, żeby ono zostało zrealizowane, to najlepszym sposobem jest to, żeby zbrodniarz nie był bezkarny, żeby zbrodniarz musiał za to zapłacić. Ja mówię o zapłacie w sensie szerokim, tak? Nie tylko myślę tutaj o kwestiach finansowych. I paradoksalnym potwierdzeniem prawdziwości tej diagnozy, o której mówisz, są słowa przytaczane także przez nas przy różnych innych okazjach, słowa wypowiedziane przez przywódcę narodu niemieckiego i państwa niemieckiego 22 sierpnia 1939 roku, tuż przed agresją na Polskę, podczas odprawy z najwyższym dowództwem Wehrmachtu, kiedy właśnie ten przywódca, Führer niemieckiego narodu powiedział tonem zachęty, żeby oni byli, jego wojskowi, najbardziej brutalni. Któż jeszcze dzisiaj pamięta o wyniszczeniu Ormian, o ludobójstwie, które nigdy nie zostało rozliczone. I to jest no, taka smutna lekcja z tej historii. No właśnie, ale to jest lekcja właśnie dla Polaków, bo tak się zachowują mocarstwa. Mocarstwa są zawsze zwycięskie i mocarstwa mają to do siebie, że z reguły nie płacą rachunków. Państwa, które są ofiarami mocarstw, czyli państwa średnie, takie jak Polska, Czechy, Ukraina, w interesie tych państw jest jednak, żeby ten czynnik moralny w polityce międzynarodowej był
istotny, żeby on obowiązywał, no po to, żeby przyszli zbrodniarze zastanawiali się nad konsekwencjami swoich czynów, żeby przynajmniej brali pod uwagę, że mogą za to zapłacić, bo jeśli rzeczywiście będzie tak, historia będzie ludzkości szła w tym kierunku, że będzie można i mocarstwa będą mogły popełniać zbrodnie takie, jakie będą chcieli, będzie im uchodziło to bezkarnie, to niestety będziemy musieli skonstatować, że ludzkość niczego się nie uczy.